Witajcie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj pokażemy Wam nową ofertę, czyli otwarcie jakby nowej oferty naszych ciągników, czyli ciągników marki Aupax. Od tego roku, jak dobrze wiecie albo nie wiecie, marka Arbos przeszła rebranding i od początku roku 2025 w sprzedaży mamy nie tylko, bo mamy jeszcze stare roczniki i stare modele ciągników Arbos, ale od początku roku 2025 do naszej oferty weszła nowa marka, zastępca marki Arbos, czyli ciągniki pod marką Aupax. Za nami możemy pokazać najmniejszy model, jest to Aupax 2025, czyli zastępca Arbosa 2025. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o specyfikację taką standardową, te ciągniki za wiele się nie różnią, ale przedstawimy Wam, jak to wygląda. Oczywiście, tak jak poprzednik, mamy dwie wersje kolorystyczne, czyli kolor standardowy zielony oraz pomarańczowy, który często kojarzy się z branżą komunalną, z pracami drogowymi. Przede wszystkim ten ciągnik, można powiedzieć, że w tym pomarańczowym kolorze jest bardziej widoczny podczas prac, a wiadomo, że bezpieczeństwo podczas pracy przy ruchu drogowym, przy ruchu powiedzmy pieszych na jakichś chodnikach jest bardzo ważny, więc moim zdaniem ten kolor jest bardzo fajny i przede wszystkim widoczny. Jak na wstępie powiedziałem, ciągnik Aupax 2025, czyli następca Arbosa 2025. Mamy tutaj silnik trzycylindrowy marki Lydong o pojemności 1532 cm3. Oczywiście silnik spełnia normy Stage 5. Jest wyposażony oczywiście standardowo w chłodnicę cieczy chłodzącej, chłodnicę oleju, dwie pompy hydrauliczne. Ciągniki standardowo na oponach Trelleborg 260 na 70 R16 na przedniej osi oraz 280 na 85 R24 na tylnej osi. Marka Trelleborg, no jest to, jeżeli chodzi o opony, marka premium i naprawdę z tymi oponami tutaj klienci nie zgłaszają nam żadnych problemów. Są po prostu zadowoleni, no bo marka sama przez się tutaj mówi, że no jest to marka premium. Idąc dalej, kabina. Kabina również nie została zmodernizowana, to znaczy nie została zmodernizowana. Jest dokładnie taka sama jak w ciągniku Arbos 2025, aczkolwiek tutaj weszły lekkie zmiany, które też Wam pokażemy. Dalej, zbiornik paliwa 26 litrów, czyli to co było. Oczywiście standardowe obciążenie. Z tyłu mamy 56 kg na jednym kole, 56 na drugim oraz 4 obciążniki walizkowe po 20 kg z przodu, co daje nam łączną masę 80 kg. Przechodząc może do tyłu, pokażemy tylny podnośnik, bo wiadomo, ciągnik rolniczy czy to komunalny, ten tylny podnośnik jest bardzo ważny. I tutaj tak, tutaj mamy oczywiście końcówki kulowe kategorii pierwszej, łącznik górny również kategorii pierwszej, wałek WOM, dwie prędkości 540 i 1000 oraz dolną belkę zaczepową. Ciągnik standardowo jest wyposażony w dwie pary wyjść hydraulicznych, w czym jedna jest z blokadą stałego przepływu, czego nie mogliśmy zobaczyć w Arbosie 2025, natomiast w Aupaxie 2025 już ta blokada hydrauliki na jednej parze jest. To przydaje się przy maszynach, które potrzebują stałego wydatku hydrauliki, jak na przykład zamiatarki napędzane układem hydraulicznym, czy inne maszyny. Oczywiście z tyłu jedna lampa robocza, z przodu na dachu kabiny dwie lampy robocze. Oczywiście tu widzimy zielony kolor, jest to ciągnik o standardowym wyposażeniu. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani czymś więcej, to możemy oczywiście ciągnik wyposażyć w ładowacz czołowy marki Hydramet
I tak jak tutaj widzimy, w pomarańczowym kolorze mamy taki typowy zestaw komunalny, czyli pług do śniegu zawieszony na przednim tuzie oraz posypywarka do piasku czy soli użytkowana w sezonie zimowym. I tutaj mogę też powiedzieć, że to jest naprawdę typowy zestaw do prac zimowych, który tutaj sprzedajemy w naszej firmie, czyli pług 5-pozycyjny. W tym wypadku jest to Metal Technic o szerokości roboczej 1,82 metra. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest pozycyjny, 5-pozycyjny. Mamy w kabinie sterownik, którym możemy załączyć oświetlenie drogowe oraz sterować, czy będziemy pracować tutaj lewą czy prawą stroną tego pługa. Przedni tuz, również marki Hydramet o udźwigu 400 kg. Tutaj akurat na tym ciągniku mamy go podłączonego bezpośrednio tylne wyjścia hydrauliczne ciągnika. Natomiast możemy również tutaj zrobić sterowanie tego tuza na dodatkowym rozdzielaczu i joysticku, co też znacznie ułatwia pracę i oczywiście komfort pracy tym narzędziem. No i oczywiście też operator ma łatwiej operować joystickiem niż dźwigniami hydraulicznymi, ale oczywiście to już zależy od preferencji klienta. Ciągnik oczywiście standardowo wyposażony w przednie błotniki. No i tak mówiłem, dwie wersje kolorystyczne, zielona standardowa oraz pomarańczowa, co oczywiście nie wyklucza jej z pracy w gospodarstwie rolnym i tak dalej, ale jednak gdzieś w ten kolor pomarańczowy bardziej idą firmy komunalne czy firmy drogowe. Kabina oczywiście jest wentylowana i ogrzewana. Mamy 3 prędkości wentylatora, ogrzewanie załączane pod maską kabiny. To jak omówimy kabinę, może podejdziemy, pokażemy, bo to o to też wiele osób pyta, jak włączyć to ogrzewanie w tej kabinie. Także tak, z takich głównych zmian, jakie zaszły w kabinie Aupaxa 2025, mamy tak, wyświetlacz. Tutaj już mamy wyświetlacz LEDowy. W poprzednich wersjach był to wyświetlacz analogowy. Standardowo ciągnik posiada skrzynię mechaniczną z rewersem mechanicznym, 8 biegów do przodu, 8 biegów do tyłu. Mamy 4 biegi główne oraz 2 zakresy prędkości do wyboru. Tutaj wiadomo, dźwignia ręcznego gazu. Mamy również tutaj dźwignię od podnośnika i 2 dźwignie od sterowania wyjściami hydraulicznymi. I tak jak wcześniej wspomniałem, jedna dźwignia posiada blokadę stałego przepływu, czyli jedna para możemy ją tutaj zablokować na stały przepływ. Ciągnik standardowo też posiada 2 prędkości wałkową, 540 oraz 1000. Prędkości wybieramy z lewej strony, natomiast wałek załączamy tutaj za pomocą przycisku elektrohydraulicznie. Standardowo ciągnik posiada 2 lampy robocze na dachu kabiny z przodu oraz jedną z tyłu. Jeżeli chodzi o wyposażenie ciągnika, możemy tutaj też dołożyć gniazdo zapalniczki, gniazdo 3-pinowe, gniazdo USB czy radio. Także wszystko zależy od preferencji klienta. Oczywiście lewe, prawe drzwi otwierane i szyba tylna również uchylna. Teraz przejdziemy może do serca tego ciągnika, czyli silnik 3-cylindrowy marki Lydong. Oczywiście tutaj taka obsługa codzienna, czyli tutaj mamy wyłącznik prądu, bardzo dobry dostęp do filtra powietrza. Tutaj mamy chłodnicę cieczy chłodzącej oraz chłodnicę oleju. Tak jak powiedziałem, ciągnik spełnia normy emisji Stage 5. Pokażę Wam jeszcze, gdzie znajduje się ten zawór do załączania, wyłączania, ogrzewania. Otóż on znajduje się w tym miejscu. Mógłbyś pokazać? Tak, ten zaworek znajduje się w tym miejscu. Teraz akurat jest zamknięty, czyli nie ma obiegu cieczy chłodzącej do nagrzewnicy. Jeżeli przyjdzie sezon zimowy, otwieramy ten zaworek, wtedy ciecz chłodząca wędruje nam do nagrzewnicy i mamy ogrzewanie.
Także jeżeli jesteście zainteresowani ceną, czy chcecie zobaczyć więcej, powiedzmy, zdjęć, fotografii tych ciągników, zapraszamy na naszą stronę internetową www.korbanek.pl w zakładkę nowe i używane. Tam też możecie poznać cenę i poznać przede wszystkim ofertę ciągników marki Arbos i Aupax. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.